No halo? Czekaj, ja wyjdę po ciebie, bo to nie jest takie proste, wiesz? No, dobra, to zaraz będę. Hej. Właśnie to jest Marcin, czyli człowiek, który no jest prawie taki szalony jak ja, bo ty chcesz kupić, właściwie już kupiłeś tą koszulkę, ile tam było? 11? 11 tysięcy. 11 tysięcy złotych. Gratuluję To ja dziękuję również, chłopacy. i dziękuję. Jest wyprana, jak coś. To ładnie. Niestety troszkę moje serduszko straciło trochę na kontraście, ale w dalszym ciągu widać, jest to oryginał, była prana tylko raz od tamtego czasu. No musiałem ją wyprać, bo była przepocona, bałem się, że te bakterie, wiesz, ją zniszczą, nie? Pewnie. Podpiszesz mi się gdzieś na niej? Skropniemy coś? Pewnie. No to super. Marcin, czy to jest twoja najdroższa koszulka? Na pewno. To z pewnością. Wszystkie drogie firmy się chowają przy tym. Okej. A co się z nią stanie teraz? No wydaje mi Czy się... robisz redukcja, żeby w niej łazić, czy bardziej... Nie, chyba gdzieś oprawię i powieszę w biurze jako taki emblemat wytrwałości i gdzieś tam walki o swoje cele. Super. Ty do nas z Wrocławia przyjechałeś, tak? Tak jest. O, no to kawałek. Wrocław, piękne miasto. Mieszkałem tej zimy dosyć blisko Wrocławia. No to zapraszamy, może coś tam się uda gdzieś spiąć, czy coś takiego. Może na Sky Tower. Tak jest. Drugiej takiej nie ma. To na pewno. A jak inne w ogóle koszulki i buty? Koszulka. Tak, ta koszulka, co tu jest, ta z kotem, sprzedała się za 2600. Natomiast te buty, które tu są, i za 6000 poszły. Buty poszły za 6 koła, już też wszystkie wpłaty już dotarły na swoje miejsce, więc tylko te przedmioty teraz czekają na właśnie na odbiór przez właścicieli. Co tu napisać na tej koszulce? No, ja myślę, że podpiszmy się. Po prostu UBNT. I może Montparnasse 2023. Montparnasse 2023. Chociaż jeszcze widziałem gdzieś tam na vlogu, to mogłoby być też fajne, i to jak uważasz, że co ta francuska policja ci powiedziała, że powinieneś napisać na koszulce? I love France Police. To może w ten sposób. Chyba, że po prostu Montparnasse BNT 2023, to jak uważasz? No to wolałbym tą drugą opcję, bez tego I love France Police, Dobra. nie? No bo ja ogólnie jutro muszę lecieć do Francji. A no to dobra, to nie, tam nie I podchodzimy. mogę napisać tu I love France Nie- Police, ale muszę... Nie podkładamy się w takim razie. Wtedy nie mogę jej sprzedać, nie? Wtedy musi ze mną pojechać, żeby policji ten... Chyba, że zrobimy specjalnie koszulkę jakąś. O, zrobię sobie koszulkę jeszcze na wyjazd. I love France Police. Dobra, Montparnasse 2023. Na serduszku, czy gdzieś tam obok? Nie wiem, sam. Coś mi mówi, żeby tak tu napisać, nie? No chyba, że całkiem na dole. Tu właściciel musi, nie? Zróbmy tutaj i niżej jeszcze. Jak A tak, żeby najechać trochę tak, tu? żeby troszeczkę najechać i żeby tą wolną przestrzeń gdzieś tam zostawić. Dobra. No właśnie też tak się miałem pytać, czy to, no bo wspominałeś na jakimś odcinku, że się długo do tego przygotowywałeś, że to był taki projekt, który gdzieś tam był do spełnienia, długoterminowy. Tak. No i jak się spełniło, to jest większa satysfakcja, czy taka pustka, że jednak już nie ma czegoś takiego, do czego byśmy dążyli i celu? Nie no, jest satysfakcja, ale jest też taka pustka, bo gdzieś tam ja jakby żyłem przez te parę lat tym. Ten projekt, tak. Tak, to mi dyktowało jakieś różne decyzje w życiu, właśnie ten głos, taki Montparnasse. Słyszałem to w głowie za każdym razem jak miałem jakiś taki grzech na myśli z cyklu, no nie wiem, na przykład nażreć się słodyczy, nie? No to już jakby wiesz, jak idę do tego sklepu po te słodycze i słyszę w głowie Montparnasse. I nie ma słodyczy, nie? I nie ma. I na trening zawracamy. Tak, a po zakończeniu tego projektu ten głos ucichł, nie? Nie ma tego głosu i No właśnie, czy tak się nie osiadło troszeczkę bardziej, bo jak gdzieś tam był ten cel i dążenie cały czas w głowie, no to troszeczkę inaczej jest, jak gonimy. tak, ja ogólnie tak, ja mam teraz nowy głos, który w mojej głowie szumi i on przez najbliższe 4 lata znowu będzie szumił. Przez te 4 lata będą różne rzeczy się będą działy, ale tak naprawdę taka najlepsza rzecz, którą ja już
która przebije wszystko, co do teraz zrobiłem i której ja już później sam też nie przebiję, to ja tak planuję, że za 4 lata ona będzie. Na 10-lecie mojej, powiedzmy, działalności takiej oficjalnej, wspinaczkowej. No to będziemy czekali, chociaż życzę Ci, żebyś Ty jak najmniej tych życzeń i celów miał, bo wiadomo, że to im więcej prób, tym większe prawdopodobieństwo, że kiedyś ten błąd Tak. się popełni. Tak, to A na prawda. pewno byśmy nie chcieli, żeby gdzieś tam coś się stało. Dlatego jak najmniej projektów, jak najwięcej aukcji charytatywnych, do tego życzę. Dobra, super, no to lecimy. Montparnasse. Montparnasse przez 2S. Dwa tysiące. 23. Ale mam stresa normalnie pisząc to, boję się, że się pomylę, że wyżak. Bardziej niż przy wspinaczce. No. Może być? Jest pięknie. Super, to się cieszę. To jest koszulka, jest twoja. Dzięki wielkie. Ja również dziękuję. Rejbanoty. Dzięki wielkie. No. Piękne. To jest to. Czekaj, ci poskładam, bo ja kiedyś w sklepie pracowałem Aha, z dobra, odzieżą, to wiesz? może lepiej. To ja zawsze tak robiłem właśnie. Też dużo czasu minęło, zanim się nauczyłem, ale właśnie to już teraz całe życie mi zostało. Tak. I tak, i tu fajnie widać, nie? Pięknie. Teraz jak przyjadę to w jakąś ramkę, czy odprawimy w to i powiesimy. To wyślij też zdjęcie, nie? Jak to No dobra. jak ogarniesz. To pewnie gdzieś tam tego na dniach albo za chwileczkę jak wrócę. No to już na spokojnie, nie? Pokaż jak tam ten symulator. Czy on teraz jest uruchomiony, działa? Wiesz co, teraz, czekaj, już ci wszystko powiem. On teraz jest inaczej trochę wygląda niż był do przygotowania na Montparnasse. Okay. Mogę przestawić? No. Tak jak Montparnasse, to było tak właśnie, nie? Tak jak tu widać, taka szyna była, tylko że było więcej miejsca na nogi. Było mniej więcej tyle. No, 5 mm więcej. Tutaj jest 15 mm, a na Montparnasse było 20. Więc tu jest tak treningowo trochę mniej. I ja jak się przygotowywałem, to tutaj miałem jeszcze trzecią szynę taką bliźniaczą. No i sobie trenowałem sobie tutaj, plus takie trawersy. Ale teraz trochę przerobiłem ten symulator, bo teraz tu jest mój projekt. To jest teraz moja... to jest teraz mój właśnie trenażer. No, Montparnasse jest beton. Tam nie ma co odpaść. Na przykład Total, to był taki inny wieżowiec we Francji, on już trochę więcej rodził takich paranoi, bo tam faktycznie ta szyna czasami tak chodziła, czy coś. A Montparnasse chyba już tam chłopacy wchodzili, więc to było przebadane trochę. Tak, ale tą drogę, którą ja ostatnio robiłem, właśnie w tej koszulce, to było, powiedzmy, odkrywcze wejście, nie? Bo tamtym rzędem okien, po tych szerokich oknach tam jeszcze nikt nie wchodził.
Nie, spokojnie możesz na to stawać, tylko właśnie to jest to, że w tych butach to jest amba. Ja nawet, wiesz, ja nawet bym miał w tych butach, to ja wiem, że to będzie dramat, nie? To wtedy idzie strasznie duże obciążenie tu, na dłonie, to cały ten ciężar na dłoniach trzymasz, nie? To jest cały jakby klucz do tej wspinaczki, że tą piętę tu tak się haczy, nie? No i odpoczywa. No, bo na Mariocie tak nie szło zrobić. Na Mariocie był możliwy tylko taki rest, że jedną rękę tak opuszczasz. I to było mega schizowe, nie? Nie, to chyba nie będzie takie proste. No ale to też buty, nie? Dużo robią, Tak, bo jeżeli tak, mamy tak. te noski, wszystko twarde, to zupełnie inaczej się wchodzi niż w takie, które jeszcze są miękkie i amortyzujące. Tak, buty to też jest game No zresztą changer. tutaj widzę, że cała kolekcja jest. No, to musi być. A tu też jest symulator właśnie, to jest to wszystko, nie? Te dwie szyny tylko. To jest też taki jeden z moich. Jak? Przede wszystkim. To jest coś, co ja się urodziłem po to, żeby albo to zrobić, albo zginąć próbując to zrobić. Ja na dzień dzisiejszy nie jestem gotowy jeszcze na to. To jeszcze musi potrwać parę lat, żeby w ogóle taką decyzję podjąć. No właśnie jak mówisz o tym wieku, to chciałem się zapytać o górną granicę, ale jak tam widać po Alanie, to jest to chyba nieprędko co do wspinaczki. Wiesz co, ta wspinaczka po tych oknach, ona potrafi być czasami technicznie tak łatwa, że naprawdę to możesz no całe życie robić, dopóki jesteś sprawny. To ta psychika tylko, nie? Na ile ty będziesz w stanie cały czas to ryzyko podejmować, żyć z tym jakby świadomością. I pewnie mając 50, 60, 70 lat jest dużo ciężej utrzymać godzinne skupienie takiego organizmu, żeby mieć każdy szczegół na uwadze. Każde, no nie wiem, zachmurzenie, każdą rzecz, która się dzieje dookoła i tak dalej na 120%, no bo tam nie ma miejsca na żaden błąd. Tam nie można popełnić, to nie można spróbować jeszcze raz w trakcie. No. Więc wydaje mi się, że właśnie ten wiek też to uwarunkowuje, ale jak widać niektórzy wcale się nim nie ograniczają i można gdzieś tam próbować, nawet jak właśnie Alan wspomniałem. No tak, ale Alan Robert jest fenomenem poniekąd. Ja wiem po sobie, że ja mam coś takiego, że ja jestem w ogóle innej budowy niż Alan. Ja jestem bardziej atletycznej budowy, takiej, że jak ja trochę sobie pozwolę więcej kalorii zjeść czy coś takiego, to mi zaraz, wiesz, łapy rosną i ja jestem taki pudzian mały, nie? A Alan znowu, to on, nawet jak był w szczycie takiej, wiesz, swojej masy życia i tak dalej, to on no, był taki drobny zawsze. Też dobrze wyglądał i tak dalej, ale on był taki zawsze raczej drobny, nie? W Twoim przypadku to większość osób i facetów by Ci pozazdrościła, że jak gdzieś tam trochę się pochodzi, poćwiczy, poje, to wtedy łapa rośnie, to też by tak. No tak, i no widzisz, i to jest ten bezsens życia, że zawsze masz to, czego nie chcesz, nie? A jak coś masz, to chcesz co innego. No wiesz to, ja próbuję się przeprogramować ciągle. Chciałbym zamienić swoje wszystkie szybko kurczliwe włókna na wolno kurczliwe. Bo ja jestem bardziej szybko kurczliwy, czyli bardziej siłacz niż wytrzymałościowiec, nie? I powoli uciekamy. Co, prosto na Wrocław jedziesz. Prosto na Wrocław. Teraz A4, A2 jest darmowa, także przynajmniej tyle zaoszczędzisz, bo na koszulce się nie udało. Nie udało się, ale to i dobrze, że się nie udało. No to jak na taki cel, to nie ma co. No pięknie. Dzięki wielkie. Dzięki. I miejmy nadzieję, że do następnego. Tak, ja jakby postaram się jakby jakieś fajne ubrania ogarnąć. Spinaczkowe, to teraz Trzymam kciuki, żeby u Ciebie też dobrze szło. No i co, do zobaczenia następnym miejmy razem. nadzieję, że jak najszybciej. Dzięki. Teraz polecimy do Francji na komisariat tłumaczyć się, o co chodziło z tą wspinaczką. Ale zanim polecimy, to musimy iść do fryzjera.
Jutro właśnie pójdziemy do fryzjera, ale zanim pójdziemy do fryzjera, to jeszcze kilka obowiązków, żeby być w porządku właśnie do moich widzów, którzy przysłali mi paczki. To jest paczka od widza, a to jest paczka od pewnej firmy, która chciała, żebyśmy przetestowali, a zresztą zaraz zobaczycie sami. Najpierw sprawdźmy to. To już było otwarte, bo otwarłem, ale nie sprawdzałem, co było w środku. Cześć Marcinie. Obserwuję Twoją twórczość od dawna i obejrzałem wszystkie Twoje nagrania na YouTube. Przeszedłeś drogę od przeciętniaka do kogoś, kto w pewnym sensie już wygrał życie. I to mimo młodego wieku. Rozwinąłeś swoją pasję, biznes, markę osobistą. Realizujesz się na swój sposób. Oczywiście przed Tobą jeszcze ogrom wyzwań i przeżyć. I tu od razu życzę Ci samych sukcesów. Zdecydowana większość, a według mnie co najmniej 95% tego, co przekazujesz, skłania do pracy nad sobą. Pokazuje, jak ważna w życiu jest samodyscyplina i wytrwałość. Myślę, że każdy, kto oglądał Twoje pierwsze filmy i widział Twoją drogę rozwoju, będzie do końca życia rozumiał, jak ważne są cechy, które reprezentujesz. Wytrwały artysta-rzemieślnik, który realizuje swoją drogę mimo przeszkód. I tym samym według mnie robisz po prostu bardzo wiele dobrego. A ja po prostu chciałbym zachęcić Cię, abyś nie przestawał, abyś robił to dalej. No i jeśli nie jest to dla Ciebie obciążające, pamiętaj, że pokazywanie zwykłego życia na filmach jest bardzo cenne dla Twoich widzów. Dla mnie właśnie niektóre proste, klimatyczne vlogi o niczym były bardziej wartościowe, a największe projekty to tylko wisienka na torcie. W ramach podziękowania za całą Twoją twórczość przygotowałem dla Ciebie 2, a w zasadzie to 4 upominki. Zrobię to, co chcę, czyli napiję się yerby. No i taka panorama miasta, Nowy Jork chyba, z czarno-zielonymi budynkami, bardzo fajne. Bardzo fajny kubek, takiego jeszcze nie mam. I tu drugi, podobny, ale trochę lepszy, taki większy. Super, kubeczki. Tego się nie spodziewałem. Czyżby to BNT Balls? No, nie jest to łatwe. Trudne BNT Balls. No to taki przyrząd treningowy, powiem Ci, dość wymagający. Bardzo fajne. Świetna sprawa. Chyba drewno to będzie. Ja. Pozdrawia Sebastian Chudziak. Dzięki Seba. To teraz oprócz drążka BNT jeszcze kule BNT są, nie? Żeby wiesz, tak chycić. Dobre, pod takie alabandy. Dobre. A tu? Raz, dwa, trzy, kamp.
Okej. Aha. Tu jest taki ala materac. Takie ładne ze sklejki w zielonym kolorze. To, co tu widać, to jest gruby i rozległy temat, na który poświęca cały odcinek. Tu powiem tylko pokrótce, że właśnie rozpoczęliśmy współpracę ze 123 Camp. No i to jest taka skrzynia, która zamieni mój biały samochód, taki zwykły osobowy kombi, w kampera. To jest taka specjalna skrzynia, którą daje się do bagażnika. No i ta skrzynia ma takie różne właśnie uwygodnienia, które mogą się przydać takim van liferom. To jest łóżko, sprzęt do gotowania i jeszcze parę jednych takich rzeczy, które mogą się przydać w czasie podróży. Trzeba to poskładać i umieścić w samochodzie. Zrobimy to, ale w jakimś innym odcinku. A tymczasem teraz biera się za ogarnięcie nory, trochę obowiązków przy komputerze i widzimy się jutro u fryzjera. Także do jutra.